Nazywam się Robert Jarema, a to jest Męskie Zdrowie według Jaremy. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak boostować energię w ciągu dnia, żeby czuć się super. Co może wpływać na nasze spadki energii? No to nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej i to, w jaki sposób to wpływa na nasz metabolizm. Albo niewłaściwa aktywność fizyczna. Bo to też Albo niewłaściwa aktywność fizyczna. No i właśnie to, jak wygląda nasz status metaboliczny. Nadmierna senność w ciągu dnia, nagły brak koncentracji, ból głowy po wstaniu z łóżka, w ogóle trudności ze wstawaniem z łóżka. I to są te objawy, które później okazuje się, że po pierwsze w standardowych badaniach nie ma żadnych różnic, nie ma żadnych nieprawidłowości, nic nie odbiega od normy. To jest taki pierwszy sygnał, że warto sięgnąć głębiej, warto wykonać bardziej szczegółowe badanie. Teraz mamy takie możliwości technologiczne, żeby skupić się na tych na przykład ciągłych pomiarach glikemii. I często okazuje się, że te objawy, o których mówiłam, właśnie mogą być powiązane z tymi zaskakującymi wahaniami cukru. W ogóle teraz jesteśmy tacy glukokoncentryczni i wydaje nam się, że na podstawie poziomów glikemii i na podstawie badań glikemii jesteśmy w stanie już zobaczyć wszystko, co się dzieje w naszym metabolizmie. Ja bym powiedziała, że jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę dużo. Jesteśmy w stanie też zobaczyć, w którym kierunku moglibyśmy poszerzyć diagnostykę, w którym kierunku pójść. No ale to nie sama glikemia odpowiada za nasz metabolizm i jest jakby też dużo innych hormonów, które warto brać pod uwagę, żeby zrozumieć rzeczywiście już takie pełne działanie. Same zaburzenia snu, o których mówiliśmy, że wiemy, że mogą być związane z spadkiem energii, ale właśnie same zaburzenia snu wpływają na nasze glikemię. Mogą powodować, że wzrasta nam ten bazowy poziom glikemii. To jest trochę to, o czym już mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale że właśnie funkcjonujemy wtedy. Zawsze warto powtórzyć. Funkcjonujemy na takich wyższych, bazowych poziomach glikemii i też te nasze zmienność, fluktuacje są dużo wyższe, co powoduje, że czujemy się gorzej, mamy gorszy metabolizm, gorzej przyswajamy pożywienie, mamy w ogóle ochotę na inne produkty. Osoby, które nie jedzą śniadań i są na takich deficytach energetycznych w tej pierwszej części dnia, na wysokich poziomach insuliny, generują sobie duży dług głodu i jedzą obfite kolacje i nadrabiają ten cały dług głodu wygenerowany rano, czyli tak spłacają sobie ten dług z rana. U mężczyzn natomiast mówi się, są takie prace, które pokazują, że przerywane posty czy w ogóle stosowanie postów może być korzystne metabolicznie i też może być korzystne pod względem prolongevity i tak dalej. Tak jest. Ale ja bazując stricte na tej fizjologii i wydzielaniu hormonalnym zalecam jednak jedzenie śniadań, więc można na przykład spróbować stosować intermittent fasting czy posty w drugiej części dnia, która jest dużo trudniejsza, czyli właśnie od tych godzin takich popołudniowo-wieczornych do rana, ale żeby jednak rano do tej godziny po wstaniu zjeść śniadania. Naszym gościem jest dr Alicja Dudek, badaczka w dziedzinie leczenia otyłości oraz markerów wieku biologicznego. Witam Cię, Alu. Cześć, dzień dobry. Witamy się po raz kolejny, dlatego że ostatni odcinek dotyczący ciągłego pomiaru glukozy spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, więc dzisiaj porozmawiajmy, jak wykorzystać, aby się czuć fantastycznie w ciągu dnia. Powiedz mi, dlaczego spada nam energia w ciągu dnia? Jakie są główne przyczyny? No wiesz, ten cały temat energii w ciągu dnia to jest oczywiście bardzo, bardzo szeroki temat. Pierwszym i podstawowym w ogóle elementem, o którym powinniśmy mówić, no to jest sen i odpowiednia regeneracja. Zaburzenia snu, zła długość i jakość snu, nieodpowiednie warunki do spania, no to jest pierwszy element, dlaczego w ogóle może nam spadać później energia w ciągu dnia. Idąc dalej, cały temat stresu, zarządzanie stresem, to nadmierne przeciążenie stresu, nadmierna ekspozycja na stres, takie elementy w ciągu dnia, które nas bardzo stresują, wyrzucają nas na takie duże poziomy stresu, ale też ten chroniczny stres, chroniczne zmęczenie. W tle, tak, które cały czas trwa i większość z nas jest go poddawanym, to prawda. Tak, i sobie często w ogóle nie zdajemy z tego sprawy. No ale idąc dalej, oczywiście, co może wpływać na nasze spadki energii, no to nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej i to, w jaki sposób to wpływa na nasz metabolizm. Albo niewłaściwa aktywność fizyczna, bo to też Albo niewłaściwa aktywność fizyczna. No i właśnie to, w jaki sposób, jak wygląda nasz status metaboliczny. I oczywiście na tym temacie chciałabym się skupić najbardziej w kontekście rozmawiania o boostowaniu energii. To w takim razie porozmawiamy, jak możemy wykorzystać ciągły pomiar glukozy do zarządzania energią w ciągu dnia. No tak, przede wszystkim może zacznijmy od tego, jak się objawiają te spadki energii i z czym do nas przychodzą pacjenci.
Dużo osób mówi o tym, że nagle czują taką ogromną senność w ciągu dnia, że nie są w stanie się skupić, że muszą przerwać pracę, nawet położyć się, iść na drzemkę. Czyli zwykle poranek jest całkiem dobry, przychodzi godzina 12, czasami 14, czasami 16 i jest nagły spadek energii. To jest bardzo różnie w zależności i tutaj właśnie możemy wejść szerzej w ten temat, czyli w zależności od tego, co jemy, jak jemy, o której godzinie jemy, jak wygląda nasza aktywność fizyczna, jak wygląda nasz dzień, też na jakim poziomie stresu jesteśmy, jak wyglądała nasza noc. Zawsze analizujemy to w takim szerszym kontekście, ale właśnie z takich objawów, które zgłaszają pacjenci. No to ta nadmierna senność w ciągu dnia, nagły brak koncentracji, ból głowy po wstaniu z łóżka, w ogóle trudności ze wstawaniem z łóżka. I to są te objawy, które później okazuje się, że po pierwsze w standardowych badaniach nie ma żadnych różnic, nie ma żadnych nieprawidłowości, nic nie odbiega od normy. To jest taki pierwszy sygnał, że warto sięgnąć głębiej, warto wykonać bardziej szczegółowe badanie. Teraz mamy takie możliwości technologiczne, żeby skupić się na tych na przykład ciągłych pomiarach glikemii. I często okazuje się, że te objawy, o których mówiłam, właśnie mogą być powiązane z tymi zaskakującymi wahaniami cukru. Czyli co to znaczy? Może tak być, że te nadmierna... Powiem tylko, że nie tylko, że poprzez te ciągłe zmiany cukru możemy też wpłynąć na inne aspekty naszego życia, o których rozmawiałaś, ale o tym za chwilę. Teraz mówimy o cukrze. Tak. Czyli właśnie może tak być, że ta nadmierna senność w ciągu dnia, czy taki nagły spadek koncentracji wynika z wysokiego piku glikemii, który nam się zdarza ze względu na to, co zjemy, albo ze względu na to, że zjemy to o nieodpowiedniej porze, co może być związane z tym, że akurat jesteśmy w innym momencie naszego wydzielania insuliny, czy w naszym cyklu insuliny na takich niskich poziomach, gdzie występują takie inne jeszcze uwarunkowania gospodarki węglowodanowej. Może tak być, że właśnie budzimy się rano, mamy ból głowy, nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka i przeżyliśmy takie nieuświadomione hipoglikemię, czyli przez całą noc albo większość nocy byliśmy w bardzo niskich poziomach glikemii. No i to są właśnie te takie różne drobne zmiany, które możemy obserwować. To, co jeszcze możemy widzieć, może tak być, że mamy wysokie piki, po których później następuje taki bardzo gwałtowny spadek. Co prawda, niestety nie jesteśmy w stanie obserwować w takim real time tego, jak działa nasza insulina, ale pewne trendy glikemii też wskazują nam, co może się dziać z naszą insuliną, jak wygląda ten wychwyt insuliny, jak wygląda też ten wyrzut insuliny. I tutaj też to nam daje pewną wskazówkę, że można sięgnąć głębiej i spróbować jeszcze w tym temacie mocniej pobadać. O insulinie nie ma czasu, żeby rozmawiać, ale to jest temat rzeka też fantastyczny. To jest druga strona, która jest bardzo istotna w ocenie w ogóle glikemii. Bez insuliny trudno to oceniać, ale zostańmy przy samej glukozie. To jeszcze Ci tylko przerwę, że warto też podkreślić, że w ogóle teraz jesteśmy tacy glukokoncentryczni i wydaje nam się, że na podstawie poziomów glikemii i na podstawie badań glikemii jesteśmy w stanie już zobaczyć wszystko, co się dzieje w naszym metabolizmie. Ja bym powiedziała, że jesteśmy w stanie zobaczyć naprawdę dużo. Jesteśmy w stanie też zobaczyć, w którym kierunku moglibyśmy poszerzyć diagnostykę, w którym kierunku pójść, no ale to nie sama glikemia odpowiada za nasz metabolizm i jest jakby też dużo innych hormonów, które warto brać pod uwagę, żeby zrozumieć rzeczywiście już takie pełne działanie. Zresztą to jest też podnoszony jeden z większych tematów osób, które są przeciwko ciągłemu pomiarowi glukozy, którzy twierdzą, że jednak jest to bardzo jednostronna ocena, ale we wprawnych rękach naprawdę jest fantastycznym narzędziem. Czyli co nam się może jeszcze wydać? Proszę powiedz, z jakiego powodu mogą być spadki glukozy jeszcze w ciągu dnia? Spadki glukozy czy spadki energii? Spadki energii, ale tak, też związane ze spadkami glukozy. Tak jak mówiliśmy, same zaburzenia snu, o których mówiliśmy, że wiemy, że mogą być związane z spadkiem energii, ale właśnie same zaburzenia snu wpływają na nasze glikemię. Mogą powodować, że wzrasta nam ten bazowy poziom glikemii. To jest trochę to, o czym już mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale że właśnie funkcjonujemy wtedy... Zawsze warto powtórzyć. Funkcjonujemy na takich wyższych, bazowych poziomach glikemii i też te nasze zmienność, fluktuacje są dużo wyższe, co powoduje, że czujemy się gorzej, mamy gorszy metabolizm, gorzej przyswajamy pożywienie, mamy w ogóle ochotę na inne produkty. Jest tak, że w takich okresach stresu, kiedy te poziomy glikemii się tak mocno wahają, kiedy mamy wysokie piki z następowym dużym wyrzutem insuliny, kiedy dochodzi do takich nagłych spadków glikemii, czasami nawet do takich hipoglikemii reaktywnych, czyli właśnie jest ten spadek po następowych wysokich glikemiach. To jedno z tych haseł, które często się ostatnio pojawia, czyli właśnie hipoglikemia reaktywna. Tak, ale co się dzieje po niej? Mamy mega ochotę na coś słodkiego. Czy mamy bardzo dużą ochotę na coś słodkiego. I też nasze wybory i to, jakie sygnały są wysyłane do mózgu, powoduje, że sięgamy po
albo niezdrowe jedzenie, albo słodkie jedzenie, bo chcemy sobie znowu nadrobić te poziomy glikemii, chcemy jakby wyrównać do naszej krzywej i właśnie często sięgamy po zupełnie inne wybory żywieniowe niż w zupełnie innych sytuacjach, przypadkach, kiedy jesteśmy bardziej zrelaksowani, dobrze wyspani, kiedy też te bazowe poziomy glikemii są na niższych poziomach i mamy mniejsze fluktuacje. Co możemy z tym zrobić? Znaczy rozumiem, że mamy jakąś wiedzę, przychodzi do nas osoba, już mówiliśmy o tym, że podpinamy takie urządzenie na mniej więcej 2 tygodnie, może dłużej. Możemy obserwować w czasie rzeczywistym bo mamy podgląd na tę osobę, na takiego klienta czy pacjenta. Obserwujemy dzień i noc i możemy wtedy wyciągać jakieś wnioski. Nie tylko na temat jedzenia, ale także, tak jak mówiłeś, na temat snu, na temat poziomu stresu, właściwej aktywności fizycznej albo niewłaściwej aktywności fizycznej i co my możemy zaproponować takim osobom. Tak, to warto powiedzieć, że najczęściej to są takie bardzo indywidualne zmiany. Każdy z nas ma taki swój indywidualny glukotyp, o nim też mówiliśmy wcześniej i bardzo różnią się nasze wahania glikemii w zależności od jedzonych posiłków, od naszej indywidualnej diety i tak dalej. Ale personalizacja to jest absolutnie konieczna. Tak, ale są pewne takie standardowe zalecenia, które powiedzmy raz, że mogą się sprawdzić u każdego, ale dwa, że każdy może sobie spróbować na sobie, czy rzeczywiście czuje różnicę, czy czuje się lepiej. Też te ciągłe pomiary glikemii, czy w ogóle jakieś mikrointerwencje, które wprowadzamy, jeśli chodzi o metabolizm. Pojęcie mikrointerwencji, bardzo mi się to podoba. Dają nam taką możliwość, że bardzo szybko widzimy efekty. Wystarczą czasami 3-4 dni i rzeczywiście po wprowadzeniu takich właśnie tych mikrointerwencji już po 3-4 dniach widzimy efekty. Czyli co na przykład? Zacznijmy od prostego tematu śniadań. Tak jest. Zaczynając od tego, że w ogóle dużo z nas nie je śniadań. No i dlaczego warto jeść śniadania? Patrząc na to, jak wydzielają się nasze hormony, naturalnie jest tak, że około godziny 4 rano, przy takim naturalnym, najbardziej fizjologicznym rytmie i trybie, zaczyna wzrastać nasz poziom insuliny, zaczyna też wzrastać poziom kortyzolu, który już przygotowuje nas na wejście w rytm dnia, na dzień. Tak zaczyna wzrastać poziom naszych hormonów wzrostu, ale skupmy się na tej insulinie. I ta insulina sobie wzrasta. W momencie, kiedy mniej więcej do godziny po wstaniu zjemy pierwszy posiłek, to łapiemy ten poziom insuliny jeszcze na takim wzrastającym poziomie, ale nie takim bardzo wysokim. Jeśli wydłużamy ten okres niejedzenia śniadania, na przykład powiedzmy na godzinę 12, 13, nasz poziom insuliny już jest na tak wysokim piku, że nie tylko jemy pierwszy posiłek na takich wysokich, bazowych poziomach insuliny, ale co więcej, insulina wzmaga nasz apetyt. Czyli generujemy sobie coraz większy apetyt już od samego rana i często jest tak, że ten pierwszy posiłek wcale nie będzie skutkował tym, że zjemy więcej, ale zrobimy sobie taki dług głodu, który później nadrabiamy wieczorami. I dlatego bardzo często jest obserwowane, że osoby, które nie jedzą śniadań i są na takich deficytach energetycznych w tej pierwszej części dnia, na wysokich poziomach insuliny, generują sobie duży dług głodu i jedzą obfite kolacje i nadrabiają ten cały dług głodu wygenerowany rano. Czyli tak spłacają sobie ten dług z rana. Temat śniadań w ogóle jest bardzo często podnoszony przez mężczyzn. Ja, jak większość zresztą lekarzy, jestem zdania, że mężczyźni powinni jeść śniadania, chociażby dlatego, że on także wpisuje się nie tylko w krzywą kortyzolową, insulinową, ale także testosteronową, dlatego że my boostujemy. My mamy ten wyrzut testosteronu raz na dobę w godzinach wczesnoporannych, on nas także budzi. Jeżeli nie trafi on w tym takim dużej fali metabolicznej na to, że coś zjemy, no to ten testosteron nie będzie wykorzystany tak, jakbyśmy chcieli. Więc także namawiamy do jedzenia z tego powodu śniadań. To, co też może być interesujące dla mężczyzn, to często mężczyźni pytają, jak mogą sobie radzić ze swoim brzuszkiem metabolicznym. No i właśnie ta odpowiednia regulacja osi węglowodanowej i dbanie o dobry metabolizm, to jest też taki dobry krok. Na pewno nagramy jeszcze jeden odcinek pod tytułem Historia mojego brzucha, dlatego że temat brzucha dla mężczyzn jest bardzo kluczowy. Także jeszcze przemyślimy ten tytuł, ale... Z różnych punktów widzenia będziemy mówili o otyłości brzusznej u mężczyzn. Tak. Czy są jakieś różnice między kobietami i mężczyznami? Wiemy, mężczyźni powinni jeść śniadanie, jest to bardzo istotne. U kobiet jak to wygląda? U kobiet to jest jeszcze bardziej istotne i w ogóle tutaj nasuwa się kolejne pytanie, które bardzo często się pojawia w różnych dyskusjach, czyli co z intermittent fasting? Jest to taka zalecana metoda i tak dalej. Tak jest, czyli okno żywieniowe zwykle uznajemy mniej więcej 8 godzin jemy, a 16 godzin reszty części doby nie jadamy. Tak, to jest intermittent fasting. Są różne modele, intermittent fasting i tak dalej. Ja osobiście nie mam jednoznacznej opinii, dlatego że spotykam się i literatura sama przedstawia tak różnorodne opinie i
to podejście do intermittent fasting jest bardzo różne. Z jednej strony wiadomo, że na pewno różni się podejście do w ogóle postów u kobiet i u mężczyzn. U kobiet posty mogą powodować znaczne zaburzenia hormonalne i mogą nie być korzystne, ale też są metody, jak wprowadzać taki post i w jaki sposób prowadzić post, żeby rzeczywiście też był korzystny dla kobiet, ale troszeczkę w inny sposób niż u mężczyzn. U mężczyzn natomiast mówi się, są takie prace, które pokazują, że przerywane posty, czy w ogóle stosowanie postów może być korzystne metabolicznie i też może być korzystne pod względem prolongevity i tak dalej. Tak jest. Ale ja bazując stricte na tej fizjologii i wydzielaniu hormonalnym zalecam jednak jedzenie śniadań, więc można na przykład spróbować stosować intermittent fasting czy posty w drugiej części dnia, która jest dużo trudniejsza, czyli właśnie od tych godzin takich popołudniowo-wieczornych do rana, ale żeby jednak rano do tej godziny po wstaniu zjeść śniadanie. Czyli zakładamy, że mniej więcej do godziny po wstaniu jemy śniadanie, a później ten podstawowy zakres intermittent fasting, czyli 8-16, przez 8 godzin jeszcze jemy, a po 8 godzinach, co wychodzi tak późnym popołudniem, co nie jest łatwe dla nas mężczyzn, my lubimy jeść na wieczór, niestety, to wtedy ale już to nie jemy. trochę wynika właśnie z tego, że dużo osób je na wieczór i je bardzo obficie na wieczór, dlatego że nie je rano i to generuje sobie ten dług głodu, o którym mówiłam. Bardzo dużo odsetek mężczyzn tak właśnie robi. Ale co jest jeszcze ciekawe, dużo osób mówi, stosuje intermittent fasting i chudne. Osoby, które są zainteresowane utratą masy ciała, czy redukcją masy ciała, czy w ogóle zadbaniem o sylwetkę. No i tu jest taki trik, który jest często głównie zauważany przez dietetyków, którzy przede wszystkim pracują z pacjentami i analizując ich styl żywienia, sposób żywienia, tak samo kaloryczność żywienia, że stosując intermittent fasting jemy po prostu mniej, mając takie ograniczone okno żywieniowe. Dokładnie tak. I to jest ten efekt chudnięcia, a nie to, że dzieje się jakaś inna jeszcze magia związana z postami. Czyli krótko mówiąc, wiem, że są różne dane literaturowe na temat intermittent fasting, ale generalnie jesteśmy za. To ogranicza w jakimś stopniu spożywanie pokarmów i ludzie się też dobrze na tym czują, więc jeżeli ma być to jakaś forma lepszego samopoczucia, to jesteśmy pro. Co jeszcze możemy zrobić w ramach zarządzania tymi mikrointerwencjami w ciągu dnia, żeby poprawić naszą energię, żeby nam boostowała, jak mówiliśmy? Tak jak mówiliśmy, niekorzystnie na naszą energię, czy co powoduje spadki energii, no to są właśnie te piki glikemii. Więc pytanie, jak możemy zadziałać na piki glikemii, żeby nie dochodziło do takich wysokich wzrostów glikemii, następowych nagłych spadków, żeby ta zmienność nie była taka znaczna. No i tutaj bardzo dobrymi produktami, które możemy wybierać w naszej diecie, są białka i tłuszcze, od których w ogóle powinniśmy zaczynać nasze posiłki. I tu jest taki haczyk, nie od tego, ale jeszcze od warzyw. Zaczynamy od warzyw, potem białka i tłuszcze. Skupmy się na tych białkach i tłuszczach, szczególnie tłuszczach, które rzeczywiście pięknie wypłaszczają krzywą glikemii. No ale mam pacjenta, który przyszedł do mnie i pokazał mi krzywą glikemii. Mówi, tutaj miałem przez cały dzień pięknie wypłaszczoną krzywą, zjadłem o 12 kebab. Czy to znaczy, że to zadziałało na mnie korzystnie metabolicznie? No i właśnie to jest to, że nie możemy być tacy glukocentryczni i glikemia to oczywiście nie jest wszystko. Oczywiście tłuszcz wpływa korzystnie na poziomy wahania glikemii i powoduje wypłaszczenie krzywej, ale sam sobie w tłuszcz i w ogóle przetworzone jedzenie jest bardzo niekorzystne, jest mocno kaloryczne. Dlatego tutaj znowu odsyłam do dietetyków, że powinniśmy zawierać w naszej diecie i wybierać takie składniki, które mają w sobie tłuszcz. Powinniśmy wybierać te zdrowe tłuszcze, unikać tłuszczów trans, unikać tłuszczów przetworzonych, ale już taką dokładną komponentę posiłków, jakie tłuszcze wybierać, które to są produkty, kiedy ta ilość tłuszczów jest zdrowa i działa na przykład korzystnie na nasze poziomy glikemii, a nie powoduje zbyt dużej kaloryki i nie wpływa negatywnie na naszą masę ciała, to już jest do omówienia z dietetykiem. Tak, ja też uważam, że to monitorowanie powinno być robione przez osoby, które się naprawdę na tym znają. Ja wierzę w to, że wiele osób ma naprawdę dużą wiedzę, ale większość tej wiedzy i doświadczenia przede wszystkim nie ma. Jeżeli już zarządzimy tym spożywaniem różnych właściwych posiłków, jeżeli poprawimy swój sen, to i tak nie wpływamy na poziom stresu. Czy to się jakoś wiąże? Tak, no właśnie można by prosto powiedzieć na podstawie tego, co powiedziałam, że właściwie to należy jeść tłusto i dużo odpoczywać i nasze glikemie będą leżeć super. Leżeć i pachnieć, krótko mówiąc. Albo leżeć i jeść tłuszcze, jeszcze lepiej. No oczywiście tak nie jest i po pierwsze oczywiście to by były dobre zalecenia, ale często niemożliwe i jednak nasz tryb życia, nasza aktywność zawodowa, czy w ogóle otaczający nas świat
świat wpływa na nasz poziom stresu, ale jest coś, możemy spojrzeć na ten temat, czy na ten problem z drugiej strony. Czyli jeśli wiemy, że mamy danego dnia stresującą sytuację, że w ogóle nasze poziomy stresu są na takich wyższych poziomach, mamy dużą ekspozycję na jakieś bardzo trudne sytuacje tego dnia, możemy do tego dostosować nasze nawyki żywieniowe. I w takich dniach wybierać właśnie bardziej produkty białkowo-tłuszczowe, unikać węglowodanów, unikać słodyczy, mimo że mamy większą chęć wtedy właśnie na jedzenie słodyczy, to o czym wcześniej ta świadomość jest bardzo istotna. mówiłam. Tak samo jak kiedy wiemy, że jesteśmy po nieprzespanej nocy, bo na przykład pracowaliśmy całą noc, też możemy stosować inne wybory żywieniowe niż na przykład w weekend, kiedy mamy dużo aktywności fizycznej, kiedy jesteśmy wyspani, zregenerowani i wtedy na przykład możemy sobie bardziej pozwolić na inne wybory żywieniowe. No i w takim razie ostatnie pytanie, a mianowicie, jak możemy wykorzystać ciągły pomiar glukozy u sportowców? To nas interesuje bardzo. Bardzo wiele z naszych podopiecznych, klientów, pacjentów uprawia sporty, często wyczynowe. Jak możemy to wykorzystać? To jest w ogóle bardzo szeroki temat i rzeczywiście coraz więcej u sportowców stosuje się ciągłych pomiarów glikemii, to na przykład u sportowców wyczynowych, zawodowych, gdzie bardzo konkretnie, bardzo dokładnie monitoruje się poziomy glikemii, spadki glikemii, dostosowuje się odpowiednio dietę, jak zwiększać tam swoją wydajność w czasie wysiłku, ale tak mówiąc ogólnie To muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest sportowcem nawet niewyczynowym, to zarządzanie energią jest jedną z podstawowych rzeczy, które powinien monitorować. Inaczej się nie da. To też mówi trochę o stresie, które też jest ważne przy jakichś treningach przygotowujących do dużych startów, natomiast zarządzanie energią podstawa, także... Tak, i tutaj właśnie o ile wcześniej mówiliśmy o tej komponencie białkowo-tłuszczowej w posiłkach i można powiedzieć trochę unikaniu węglowodanów albo wplataniu węglowodanów po białkach i tłuszczach i po warzywach, to przeciwnie jest w przypadku aktywności fizycznej. Wtedy musimy właśnie pamiętać o tym dodatkowym posiłku węglowodanowym, w takim posiłku okołowysiłkowym, a także o... Ten słynny upload węglowodanowy. Tak jest. A także o dostarczeniu odpowiedniej ilości białka. I co ciekawe, o ile ten posiłek węglowodanowy powinien być okołowysiłkowo, mówi się o takim korzystnym działaniu przed wysiłkiem, bo w pierwszej części wysiłku, w pierwszej fazie wysiłku to węglowodany będą zużywane. Znowu po wysiłku węglowodany wspomogą regenerację mięśni i o tyle, jeśli chodzi o ten produkt, czy o ten posiłek białkowy do wysiłku, to nie ma znaczenia. To może być przed wysiłkiem, może być po wysiłku, ale chodzi o to, żeby to było związane z tym cyklem wysiłkowym, żeby dostarczyć tam odpowiednią ilość białka. Czyli sportowcy jak najbardziej tak, CGM im bardzo pomaga, nie tylko wyczynowi, zresztą sportowcy pomaga w ustawieniu treningu i właściwym przygotowaniu żywieniowym do tego treningu i po treningu. Tak, no i o zwiększeniu tej wydajności, wydolności w czasie wysiłku jest takim po prostu kolejnym dobrym elementem do monitorowania swojej mocy, swojej energii i swojej wydajności. Super, bardzo dziękuję Ci za uczestnictwo w tym odcinku, który poświęcony był jak boostować energię w ciągu dnia, jak wykorzystywać ciągły pomiar glukozy, żeby zarządzać energią świadomie poprzez właściwy wypoczynek, zarządzanie stresem i w końcu odżywianie. A z nami w studiu była dr Alicja Dudek, lekarz specjalizująca się w endokrynologii i zaburzeniach metabolicznych. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.